Bum, 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 bum. Bam, 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 bam. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku No Comment. Ja nazywam się Kamil Żynda, ze mną jest dziś Łukasz Żeligowski. Cześć. Cześć. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co się wydarzyło w ostatnich dniach na rynku krypto i nie tylko. No i zaczniemy od tego chyba od wczorajszego newsa, który myślę będzie miał największy wpływ na przyszłe wahania już rynku. No już ma, zdecydowanie. No i co się wydarzyło, Łukaszu? Stopy procentowe, ale co z nimi? Tak, ja przypomnę, my nagrywamy ten materiał w czwartek, dlatego wczoraj dla nas była środa, chociaż wy go oglądacie w sobotę. Tak. Albo później. Mówimy oczywiście o tym, co się wydarzyło 18 września. Otóż 18 września w Stanach Zjednoczonych Fed miał ogłoszenie nowych stóp procentowych. No i zaskoczenia było i nie było, tak bym powiedział, bo to, że obniżą, to wszyscy tego oczekiwali. Tak. Natomiast o ile obniżą, No właśnie. to już było takie niepewne. No ja obstawiałem 0,5%, Sławek obstawiał 0,25%. No, rynek raczej był pół na pół, naprawdę. Jak patrzyłem na wyniki głosowań, to tak pół na pół było. Obniżyli o połowę, o pół punktu procentowego. To jest dosyć duża obniżka stóp procentowych. Niektórzy mówili nawet, że takie obniżenie stóp procentowych da sygnał, że Fed się pomylił, że za długo zwlekał z obniżaniem stóp procentowych, no i teraz musi nadgonić, że powinien o 0,25 obniżyć już wcześniej, może przed wakacjami nawet, no ale nie robił tego, no i to spowodowało, że teraz musi obniżyć aż o pół punktu procentowego. Dlaczego to jest ważne? Bo o tym trzeba powiedzieć. Co to są te stopy procentowe? Te stopy procentowe mówią o tym, bardzo upraszczając, nie wchodząc w meandry polityki monetarnej, decydują o tym, jaki jest kredyt, ile kosztuje kredyt w Stanach Na jaki Zjednoczonych. procent pożyczają bankom pieniądze? Tak, dokładnie. No i teraz można powiedzieć, że dzięki tej decyzji to jest tylko pół punktu procentowego. Nie chodzi tylko o te pół punktu procentowego, ale to chodzi o to, że obniżają. Prawdopodobnie na następnym posiedzeniu, które będzie 7 listopada, również obniżą. Tego się ludzie spodziewają. Ja widziałem już głosowania, były nad jakie są prognozy, to duża część osób uważa, że obniżą o 25 punktów procentowych, 0,25, tak. Ale bardzo duża grupa osób uważa, że również o pół punktu. Jeszcze raz pół punktu. Także to jest, muszę powiedzieć, jeszcze niepewne. Są ludzie, którzy uważają, że nie będzie obniżki, żeby tak to odnotować, ale nie jest to najliczniejsza grupa. Więc tendencja wskazuje na to, że będą obniżki. Ludzie, którzy do tej pory pożyczali pieniądze państwu i kupowali obligacje skarbowe, to teraz mówią, kurczę, to te pół punktu procentowego to jest trochę gorszy wynik niż myślałem, może trzeba zrobić coś innego. No i efekt jest taki, że więcej pieniędzy pójdzie na aktywa bardziej ryzykowne, bo będzie można więcej zarobić. Dzieje się to w momencie, gdy S&P 500, czyli wynik amerykańskiej giełdy, osiąga swoje ATH maksimum. Tak, rekordy. Jeszcze podbije to giełdę, na pewno. Na pewno będziemy mieli sytuację też, że część tych pieniędzy wejdzie na bardzo ryzykowne aktywa, no, takie jak kryptowaluty. Czy tak będzie? Nie wiadomo, bo jest druga strona medalu. Druga strona medalu mówi, no tak, skoro oni tak obniżyli, to znaczy, że szykuje się recesja. A jak szykuje się recesja, to cash is the king. Tak. Więc sprzedawać wszystko i trzymać cash, bo za 3, za 6, może za 9 miesięcy wszystko poleci w dół. Tak, że mając cash kupimy wszystko za bezcen. A to by było bardzo słabe, przede wszystkim dla kryptowalut, no bo to by oznaczało, że już teraz ludzie będą wychodzili w pierwszej kolejności z aktywów, które najbardziej są bardziej ryzykowne. Więc mamy taką niepewną sytuację. To wcale nie jest takie oczywiste, że ta obniżka stóp procentowych spowoduje wzrost na Bitcoinie. Na razie spowodowała. Mamy 62 z kawałkiem, tak. Więc rośnie. Bardzo się cieszymy. Ja już oglądałem filmy niektórych
analityków, nie wiem, czy powinienem używać tego słowa, ale oni już mówią 70 000 w przyszłym tygodniu, 100 na początku października. Uwielbiam. Ja już widziałem takich, którzy mówili o tym, że no, bo możemy, obniżają stopy procentowe, wejdzie więcej pieniędzy, Bitcoin pójdzie do góry, ale to wszystko jest pikuś. To jest nieistotne. Jeden gościu bardzo ciekawe miał wystąpienie, bardzo mnie to zaintrygowało. Nie chodzi o to, że uważam, że tak będzie, ale jest to faktycznie zastanawiające, co by się stało. Stany Zjednoczone zaczynają kupować Bitcoina, żeby mieć go w swoim skarbcu. Mhm. Co wtedy robią Chiny? No Chiny też muszą kupować. No tak. No ale jak kupują Chiny i Stany, no to myśli, że Rosja nie będzie kupowała, No, Rosja jest w ogóle kopie jeszcze oprócz tego. ale będzie, Tak, będzie zbierać. tak. To samo dotyczy, nie wiem, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i nagle się okazuje, że mamy nie dużych graczy, tylko mamy gigantycznych graczy, którzy będą ściągali No tego tak, przy budżetach tych Bitcoina. państw w ogóle cała kapitalizacja Bitcoina to się staje śmieszna wtedy. Dokładnie. I teraz, a kto pierwszy, ten wygrywa. Więc będzie błyskawiczny popyt i to spowoduje wywindowanie ceny Bitcoina do tych magicznych 10-cyfrowej liczby, czyli do $1 000 000. Czy tak będzie? Nie wiem. Natomiast koncepcja ciekawa, warta przeanalizowania, taki scenariusz. Co by było? Napiszcie, co uważacie, że by się wydarzyło, czy faktycznie jak Stany zaczną kupować, czy może nie chodzi o to, że będą kupować, ale będą zbierały Bitcoina, czy inne kraje też zaczną to robić i czy według Was faktycznie to może wpłynąć na cenę Bitcoina w tak istotny sposób? A jak wyniki inflacji w Stanach Zjednoczonych wyglądają? Nie znam dokładnych wyników, natomiast inflacja generalnie przeciętni Amerykanie przestali ufać chyba tym wynikom, bo mamy sytuację, gdzie te wyniki inflacji są na tam 4 chyba procent czy coś takiego, nie pamiętam, możecie napisać w komentarzu, ale jak rozmawiam ze znajomymi ze Stanów, to oni mówią wszyscy, że inflacja jest co najmniej dwucyfrowa, znaczy jest dwucyfrowa i to nie 10%, tylko większa. Że No ciekawe, jaki mają koszyk ten inflacyjny, czy tak jak u nas wrzucają lokomotywy i mówią, że wiesz, chleb podrożał, ale lokomotywy potaniały, nie? Chyba to był, mam nadzieję, że to był fake news, no ale faktem jest, że ta inflacja mierzona przez rząd Stanów Zjednoczonych jest niska, natomiast rzeczywista jest wysoka. No to teraz ten ruch bardzo dziwny jest Fedu, że oni obniżają stopy obniżają, procentowe, właśnie. wrzucają pieniędzy do pieca, po prostu dolewają benzyny do ognia. W tym Fed ma naprawdę tragiczną sytuację, bo to, co może robić, to podnosić albo obniżać stopy procentowe, a oni odpowiadają za dwa, tak mówią o tym, że za dwa elementy, czyli za inflację i za rynek pracy. Nie? I tutaj tak lawirują. No, nie chcę powiedzieć, że zadanie jest proste i wiem, co trzeba byłoby robić. Osobiście uważam, że najlepszą formą jest wolny rynek, no bo to, co robi Fed, to tak naprawdę ustala urzędowe ceny. Ustala urzędową cenę na pieniądz. Tak. A gdyby nie... Ja jeszcze pamiętam te czasy, ty jeszcze nie, ty już nie, ale ja pamiętam te czasy, gdy państwo ustalało ceny urzędowe. No tak. I efekt tego jest taki, że albo tego czegoś nie ma i nie możesz kupić. Najczęściej tak właśnie jest, bo państwo ustala niskie ceny, żeby przypodobać się obywatelom. Tak. No i co z tego, że samochód kosztowałby dzisiaj 10 000 złotych? Jak nikt nie może go kupić. Jak nie ma gdzie go kupić, Tak, nie? tak. Każdego stać na samochód. Tak. Tylko nie ma, ale każdego stać. Taka była narracja No tak, w czasach PRL. Dokładnie. Przecież każdy może kupić sobie samochód. No i, czy mieszkanie, nie? No i to, co robi Fed, to tak naprawdę ustala urzędową cenę na pieniądz. Moim zdaniem to jest złe. To jest źródło wszelkich problemów. Ustalanie urzędowych cen nie wiem, na jabłka, na chleb, na wodę zawsze jest złe, a my tutaj mówimy o produkcie, który jest używany przez
wszystkich. Już na samej górze piramidy, nie? Tak, to jest coś, co wpływa na wszystko. Tak, Więc no jak ktoś tam ustala cenę na przykład urzędową na mąkę, no to wpływa na ceny chleba, na przetwory wszystkie te mączne i tak dalej. A tutaj ktoś, kto ustala cenę pieniądza ustala cenę wszystkiego. Więc Tak, no jeszcze tutaj jak wspomniałeś o tym, no już może nie wchodząc w politykę naszą krajową, ale no wczoraj usłyszałem właśnie jakiś tam fragment wiadomości mi przemknął przed uszami i usłyszałem jak sztab kryzysowy tutaj pracuje nad tym, żeby ustalić ceny urzędowe na produkty tam w rejonach zalewowych. No i tak zastanawiałem się, jak oni to chcą zrobić. I mówią, że będą wykorzystać wszystkie instrumenty prawne, żeby wymusić na przedsiębiorcach, żeby nie podnosili cen. No ja ogólnie uważam, że podnoszenie cen w rejonach, gdzie są powodzie i na, nie wiem, na wodę, na produkty jakieś spożywcze, czy nawet na worki, no nie jest etyczne i słabe moralnie, tak? czekaj, Ale jeżeli do tej pory możliwość jest następująca, albo będzie produkt tylko po wyższej cenie, albo go nie będzie. tak, Bo jeżeli ja muszę jechać 100 kilometrów, żeby przywieźć wodę, no to ktoś musi mi zapłacić za to paliwo. Ktoś musi zapłacić, ja tego za darmo nie będę robił. Jeżeli ktoś podnosi cenę ponad, w jakiś taki właśnie nieetyczny sposób, bardzo mocno, to jest nieetyczne, po prostu nie kupujmy u takich ludzi. tak, ale jak z tym walczyć? Rozumiesz? No, bo według nich trzeba ustalić cenę urzędową, według mnie no, w dzisiejszych czasach takiej gospodarki rynkowej, jakiej mamy, no, ustalanie cen... Umożliwić sprzedawanie wody jak największej ilości No osób. właśnie o tym mówię. No, ja ogólnie tak jak ty nie mam czasu na to, żeby jakieś dodatkowe rzeczy robić i jechać do Wrocławia i sprzedawać ceny po konkurencyjnych cenach, takich jak powinny być. No. Ale gdybym miał więcej czasu i usłyszał taką sytuację, jechałbym tutaj, kupił sobie całego busa wody, jechał tam i sprzedawał poniżej tej ceny, którą ci ludzie tam chcą pobierać od tych biednych powodzian. No, po prostu na tym, nie? moim zdaniem najlepszy sposób na to, żeby ceny były niskie, to jest, żeby było jak najwięcej sprzedawców. Im więcej sprzedawców, tym lepiej. Tak. I rozwiązania prawne, które umożliwią ludziom bycie tymi sprzedawcami. No bo żeby nie było tych rozwiązań prawnych, żeby właśnie nie przeszkadzać. jak najmniej. Tak, jak najmniej. Tylko iść się zarejestrować, jedziesz i działasz. Nie? Ale ciekawy news, jak już rozmawiamy o tej tragicznej sytuacji związanej z powodzią, no to nie wiem, jak to skomentować. Otóż państwo polskie w osobie premiera zwróciło się do pana Jerzego Owsiaka z prośbą o pomoc w dystrybucji czy zapewnieniu pomocy osobom potrzebującym. No i tutaj z jednej strony mam takie, myślę, no dobrze, bo on potrafi, ale z drugiej strony sobie myślę, kurczę, to po co nam państwo? Powiem ci, to po co nam bardzo rząd? słabo PR-owo to wygląda, jeżeli oni proszą prywatną firmę, żeby, no nie wiem, no w sumie może, nie wiem, ale bardzo słabo. Napiszcie, co o tym sądzicie. No. Ja naprawdę nie wiem, co o tym myśleć. Czy każda pomoc jest potrzebna, wiadomo, no ale jeżeli państwo wychodzi z taką inicjatywą i jakby oczekuje pomocy od prywatnych podmiotów, bo samo nie daje rady, no to bardzo słabo o tym państwie świadczy. No nie jest to zbyt dobre. Ale odejdźmy bo to już jest lekko polityczny temat. Tak. Zaraz zaczną się dyskusje, czy WOŚP jest dobry, czy jest zły. Proszę, nie dyskutujmy na ten temat, bo nas to nie interesuje, ale powiedz, Kamil, obniżka stóp procentowych, jakie jest twoje wyczucie? Czy będziemy mieli te wzrosty na Bitcoinie? Przebijemy te $65,000, czy... Wiesz, jak na kwadransie przedwczoraj, jak rozmawialiśmy, no to mówiłem ci o tej formacji filiżanki z uchwytem, tak? I według tego no, powinniśmy tam uderzyć w te rejony tam 100,000 już, bo ile można czekać. Ale tak poważnie mówiąc, no strasznie dziwna jest ta sytuacja z tymi Stanami Zjednoczonymi, bo z jednej strony, tak jak mówisz, no inflacja wysoka, S&P, wszystkie w ogóle spółki amerykańskie po prostu kosmos, biją rekordy, jak ja mam tam kilka spółek i po prostu jak patrzę, co tam się dzieje, to sam się zastanawiam, czy już tego nie sprzedać, bo po prostu nie wiem, ile to może rosnąć, tak? I z drugiej strony jeszcze oni wpompowały pieniądze w rynek, no wszystko wskazuje na to, że powinna rosnąć cena. No tak już przejdę może do następnego tematu, o którym chcę porozmawiać. No dobrze, że Satoshi Nakamoto nie występuje publicznie, bo tu już bym miał większe problemy z tym, żeby przewidzieć tą cenę. No tutaj możemy powiedzieć o tym, że drugi projekt w kolejce, który jest na CoinMarketCapie, no i myślę, że w portfelach kryptowalutowców też drugi najważniejszy projekt, no Ethereum.
I też nie wiem, czy jak to powiedzieć, czy zaliczył wpadkę, czy zaliczył ciekawe zdarzenie. Event, który odbył się przedwczoraj to się wydarzyło. Czy wczoraj, czy przedwczoraj w Singapurze jest konferencja Token 2049, to jest jedna z największych konferencji kryptowalutowych na świecie. Pozdrawiamy naszą ekipę, która tam jest. Byliśmy tam w zeszłym roku, jesteśmy też w tym roku, także tam na bieżąco mamy informacje z tego, co tam się wydarzyło. No i było coś takiego jak wystąpienie Vitalika Buterina, który jest na main stage. Na main stage'u, głównej sali, no powiedzmy sobie wprost, jest największe wydarzenie. Tam naprawdę jest kilkanaście tysięcy osób, podejrzewam, na tym wydarzeniu. No i Vitalik zaprezentował nam swój nowy talent. Swój nowy talent, no talent, nie wiem jak to, czy to można powiedzieć, że talent, no w cudzysłowie, talent śpiewający. And its properties are far better than all the rest of them. It's mathematical, no more double spend, it's encryptable. Put your cash in your brain or it's wearable. A new form of wealth begins. Czekamy na Wasze oceny od 1 do 6. Czy podoba Wam się nowy talent Vitalika? Ale no właśnie, kurczę, czy to nie jest żenada? Jerzego Sztura śpiewać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej. No to też nie jestem pewny, czy to był dobry ruch. Znaczy, z jednej strony wiesz, różnie można na to patrzeć. No ja jako marketingowiec to patrzę na to tak, że co po takim wydarzeniu, gdyby tam on wyszedł, powiedział, a fajnie, no coś tam odpowiedział na parę pytań, kto by to zauważył? On na takich konferencjach jest co tydzień, czy nawet podejrzewam, że kilka razy w tygodniu, jeździ od konferencji do konferencji, publicznie się wypowiada. Kiedy słyszałeś ostatnie jego wypowiedzi? No ja nie pamiętam, tak szczerze mówiąc. Aż tak bardzo się nie udziela, ale tak, faktycznie. A tu pojechał, wszyscy o tym mówią. Tak, natomiast wszyscy mówią o tym raczej w kontekście, no nie chcę użyć za ostrych słów, ale no żenady, błazenady, czegoś słabego. Na tyle, że właśnie ja już od kilku osób słyszałem takie opinie, no to Ethereum spada do zera. No, ale z drugiej strony mamy 5% wzrost od wczoraj. I gdzie tu logika? No, to jest ciekawe. Naprawdę nie wiem, co myśleć o tym, co on zrobił. Sławek mówi, ze wstydu nikt nie umarł. Tak. To było blisko pierwszego przypadku według mnie. Tak. Gdybym ja miał to robić, to by tak było. No, nie wiem, ja jestem zdania, że na imprezach tego typu jednak jakąś powagę trzeba zachować i nie należy tak błaznować, bo gdyby potrafił zaśpiewać, gdyby to było dobre, nagle byśmy mówili, o kurde, on potrafi śpiewać i to nieźle, to powiedział, no tak, to coś fajnego, nie? Ale to tak jakby, nie wiem, on nagle postanowił, to on teraz na scenie będzie breakdance'a albo, że zrobi do kosza wrzuci. Salto w tył. I rzuca, raz nie trafił, drugi, trzeci, 10 i cały czas tak rzuca i nie trafia. No sorry, nie? No, jak coś robisz, to musi to się udać. Musi być coś wyjątkowego, spektakularnego. No ale rozumiem, z punktu widzenia marketingowca. No rozgłos jest. Mówił tak. O tym, wiesz, ważne, żeby nie przekręcili nazwiska, tak, albo nazwiska. No, reszta się zgadza. No. Słuchaj, no też patrząc na to z takiej perspektywy bardzo takiej szerokiej, no to Elon Musk też nie jest tutaj takim, wiesz, no, przykładem do naśladowania, bo różne rzeczy mówi. On pozazdrościł mu, bo on tańczył, bo on tam coś... No właśnie. Jakieś wypowiedzi, ja nie jestem pewny też, czy nie śpiewał gdzieś tam. No i rozumiem. O tym nie pomyślałem. I z drugiej strony też, wiesz, no, jesteśmy, jak ktoś tam napisał ostatnio w komentarzu pod kwadransem, że trochę już leśnymi dziadkami i możemy tego po prostu nie kumamy. Ja muszę powiedzieć, że tutaj chyba jednak ma znaczenie prawo pierwszeństwa. Bo to tak jak jeden z grafików pierwszy zaprezentował pracę, która nazywa się Czarny kwadrat na białym tle, albo odwrotnie. Ona wisi w nowojorskim Metropolitan, w tym Miejskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To był pewien pomysł. Coś ciekawego, jakaś nagle, no wpadł pierwszy na taki pomysł. Jeżeli ja namaluję taki kwadrat czarny na białym tle, albo kółko, albo prostokąt, no to już jest tylko kopiowanie. Tu już nie ma tej no wiesz, tego czegoś. Sztuką jest w ogóle bardzo dziwnie, no bo ostatnio widziałem jest takie bardzo ciekawy filmik, jak była taka galeria sztuki właśnie, obrazy na ścianach, taka minimalistyczna, jakaś nowoczesna forma sztuki i gość zdjął buta,
postawił buta na środku I ludzie się sali, przyglądali. stanął z daleka i zaczął nagrywać. I ludzie przychodzili, robili zdjęcia, stawali nad tym, zachwycali się po prostu, rozkminiali, co ten autor miał na myśli, a on stał 10 metrów dalej i się z tego śmiał. No ja widziałem zdjęcie na takiej galerii sztuki, gdzie ludzie stali i patrzyli na tą skrzynkę Peposz, No, bo myśleli, że jest elementem wystawy, nie? no to też, bo to jeszcze a propos sztuki, no to widziałem też fajny filmik, tylko nie wiem kiedy to się wydarzyło, ale chyba w Londynie starszy pan wystawił się z całym straganem rzeczy, wszystko było zrobione w formie obrazu Banksiego, nie wiem czy słyszałeś o tym. Tak, znaczy wiem kim jest Banksy, ale Cały stan po prostu jak pół tego studia po prostu wystawiano obrazy w stylu Banksiego. I on miał napisaną kartkę Original Banksy, każdy po $60 obraz, nie? I stał tam, ludzie przychodzili, oglądali, jakiś tam wziął jeden obrazek, drugi obrazek. W ciągu dnia on sprzedał tych obrazów. kilka. No, wszystkie sprzedał. Aha, Ale w ogóle zainteresowanie było średnie. Tam ludzie przychodzili, jednak a to kupowali. były prawdziwe oryginały. To były prawdziwe obrazy Banksiego. I to się okazało dopiero po całej akcji. No bo Bo Banksy jakby z tego sprzedawał słynie. po 6000, to by Wszyscy poszło. kupili. Ale jak po 60? Po $60. I po prostu zrobił z ludzi milionerów, bo tam kilka osób kupiło po kilka obrazów, kupili po $60, przyszli do domu, a tam po kilkaset tysięcy nagle, tak? I widzisz, i tu ze sztuką też nie do końca jest takie wszystko oczywiste, nie? No, ja przyznaję, że nie jestem targetem tej nowoczesnej sztuki. Mam raczej wrażenie, że to jest, jak ktoś robi takie rzeczy, które są, nie wiem, na przykład niewyraźnie narysowane albo nie wiadomo co tam jest, to myślę, że on po prostu nie potrafi malować i robi coś takiego. Miałem nawet taki pomysł, jak powinno wyglądać taka weryfikacja, czy ten ktoś, bo do czego zmierzam? Jeżeli ja celowo maluję na przykład jak dziecko, to może chcę przez to coś wyrazić. Ale to musi być celowe, a nie, że ja tak po prostu lepiej nie potrafię. Nie? No ale z drugiej strony wiesz, jak to ocenić, jak popatrzysz na takie obrazy, narysuje. na przykład Krzyk, no wygląda jak jakieś bezgroły. Tak, ale on wcześniej namalował obrazy, które świadczyły o tym, że potrafi malować. No tak. Że umie zachować proporcje, że wie, co to jest perspektywa, światłocień i tak dalej, że umie operować tymi elementami. Dopiero później zaczął malować tego typu rzeczy. Więc jakby to jest dla mnie, jeżeli wymierna ocena, jeżeli ktoś świadomie i celowo ogranicza się i robi właśnie na przykład jakieś bohomazy, w cudzysłowie to mówię, ale potrafi zrobić coś takiego zgodnego z klasyczną sztuką, no to rozumiem. On chce chce wyrazić siebie w inny sposób. Tak. No ale jakbym ja namalował obraz i powiedział, że to ja siebie wyrażam w ten sposób, no to tylko by świadczyło o tym, że ja nie potrafię lepiej namalować. Nie? No, dawałoby nieśmiesznie, ale dosyć już o sztuce. Jeszcze raz zadam pytanie, to mówisz, może będzie filiżanka Kubek z filiżanką, nie, z uszkiem. filiżanka z uszkiem. Tak, Uszkiem? filiżanka z uszkiem. To rozumiem, że wzrosty, ale co będzie takim szczytem według Ciebie w najbliższym czasie? Gdzie się zatrzymamy? Mówimy o tym roku czy przyszłym? Tym W tym teraz, roku. zanim będzie jakaś poważniejsza korekta. Wiesz, ja myślę, że też ludzie czekają na taki trigger, nie? Wszyscy są w blokach startowych, czekają kiedy będą te wzrosty i myślę, że może się zacząć owczy pęd taki, że jak ta cena przekroczy jakiś pułap 70 tysięcy na przykład, to wtedy już się zacznie naprawdę rajd w górę. I myślę, że no tutaj ciężko powiedzieć, no ale myślę, że jeżeli przekroczymy w tym roku 70, to naprawdę myślę, że możemy nawet do 100 dojść. Okej. Bo ten próg taki, wiesz, to po prostu trzeba przekroczyć ten Rubikon tych 70 tysięcy i jak już przekroczymy, no to myślę, że tam już wtedy wszyscy zaczną się interesować, wszyscy zaczną skupywać. Poza tym, tak jak mówisz, pieniądza będzie więcej na rynku. No nic nie stoi na przeszkodzie wtedy, tak? Coś trzeba z tym zrobić. No coś trzeba z tym PSV zrobić. Przypomnę cały czas wielki kryzys na przykład na rynku nieruchomości komercyjnych w Stanach. Ostatnio widziałem najnowszy raport. Jak myślisz, jaki jest stopień wykorzystania powierzchni komercyjnych, czyli biurowych, no tak, biurowych, sklepowych? Oj, to jest bardzo ciekawe, bo myślę, że oni tyle tego nabudowali, że jak mają zapełnienie w 30%, to pewnie będzie dobrze. No nie, mają więcej, Więcej? 46%, ale z tego co słyszałem, tutaj może ktoś, kto jest specjalistą, może mnie poprawić w komentarzu, ale ja słyszałem, że poziom takiego bólu, że
oczekiwany poziom to jest około 80-75%. Tyle powinno być, żeby było dobrze. Próg bólu. No może nie bólu, No, ale to okej. jest tak, że wszystko Że działa. rentowniej zarabiają Tak, jeszcze. tutaj zeszliśmy bardzo mocno. To jeszcze nie jest tragedia, bo oni, wiesz, no bo wybudowałeś budynek na kredyt, no i teraz musisz go wynajmować, żeby mieć pieniądze na to, żeby spłacać. Jak ci nie płacą, no to troszkę możesz nawet dołożyć. To jeszcze nie jest wielki problem, no ale już się zaczęło dokładanie. A nic nie wskazuje na to, żeby ludzie masowo wracali do pracy. Co prawda wielkie korporacje zaczynają wymagać od pracowników powrotu do biura. Tak. Jest taki trend, coraz częściej się o tym mówi, że w wielu wypadkach już nie ma opcji pracy zdalnej, albo ta praca zdalna jest mocno ograniczona do na przykład 1 dnia w tygodniu, ale jest już praca w biurze. No, mieszane znowu mam tutaj uczucia. Ja osobiście jestem zwolennikiem pracy jednak, szczególnie jeżeli prowadzimy pracę zespołową w biurze, bo wtedy jesteśmy razem. Zgadzam się. Ale z drugiej strony rozumiem, że są sytuacje, gdzie faktycznie, jeżeli ktoś potrafi pracować z domu, no to dlaczego nie miałby pracować z domu, jeżeli pracuje efektywnie. Więc nie mam jeszcze jakiegoś takiego 100% przekonania. Zobaczymy. W Kandze mamy pracę hybrydową. Część osób pracuje z biura, część osób pracuje zdalnie. Mamy sporo osób, które pracują w ogóle 100% zdalnie, no bo są, nie wiem, w Azji w tej chwili albo gdzieś w zupełnie innych krajach i no, muszą pracować zdalnie, ale są też takie osoby, które pracują codziennie z biura i to jest też ok. Przy okazji mała prywata. Jeżeli chcielibyście pracować w Kandze, zerknijcie na naszą stronę, dział rekrutacji. Tam będziecie mieli informacje o otwartych pozycjach w naszej firmie. Jeżeli chcecie, zachęcam do wysłania swojego CV. A nawet jeżeli nie ma tam jakichś pozycji szczególnych, no to możecie napisać, zgłosić, że chcecie współpracować z Kangą. Zobaczymy. Rekrutacja@kanga.exchange. Zapraszamy, żebyście napisali do nas. No tak jeszcze wracając do tych deweloperów i ogólnie komercyjnych przestrzeni, no to tak ostatnio słyszałem rozmowę na temat polskiego rynku deweloperskiego i tego, co się dzieje u nas z deweloperką. Uważam, że w ogóle ceny polskich nieruchomości też są jakieś kosmiczne i po prostu wychodzą pod jakieś takie absurdalne poziomy. No ale słyszałem, co ciekawe, zgadnij, jaki procent rentowności mają polscy deweloperzy średnio? I teraz ja tutaj powiem tak, ponieważ ja znam rynek deweloperski prywatnie. Nie, że jestem deweloperem, ale powiedzmy znam i to zawsze fajnie wygląda wszystko na papierze, a prawda jest taka, że to nie jest taki prosty. No to pewno nie jest prosty, bo to nie jest takie proste do wyliczenia. Zgadzam się z Tobą, że pewnie powiesz, że duży, pewnie 40%. Ponad 30%. No, prawda jest taka, że to nie do końca są właściwe liczby, bo jest wiele rzeczy, które kosztuje dewelopera, których nie widać. Ale tak, mają duży w tej chwili. Ja uważam, 10 lat temu to było 14%. No więc właśnie, nie? Ale z drugiej strony, proszę bardzo, w 2008 roku czy 2007 ceny mieszkań wynosiły około 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. To jest, mówię o takiej średniej cenie, mniej więcej w tamtym okresie. 15 lat temu, 16. Dzisiaj ta cena to jest powiedzmy około 20-25 tysięcy, nawet się mówi, że więcej. Zależy oczywiście od lokalizacji, ale taka cena jest. No i tylko, że na przykład w Gdańsku w tej chwili średnia cena transakcyjna w Gdańsku to jest chyba 16 czy 18 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Kiedyś wynosiła 10. Właśnie wtedy. Skupię się na Gdańsku. Ale wtedy, jak ona wynosiła 10, to średnia pensja w Polsce wynosiła 2,5 tysiąca złotych brutto. No teraz jest chyba 5? Więcej. Jest około 8. Chyba 8, tak, rzeczywiście. Czyli można powiedzieć, wtedy kosztował metr kwadratowy 4, czyli było dużo. To było, przypomnę, to był ten moment bańki tej takiej. A teraz to jest tam 1,5, 2. Halo, o jakiej bańce my mówimy?
A do tego jeszcze tutaj powiem, wiesz, ile kosztuje Z metr jednej strony kwadratowy tak, ale no, w Paryżu na przykład? W Paryżu, który jest uznawane za bardzo niebezpieczne miasto, w tym dystrykcie 3., 6., 5., nie wiem, tym takim drogim. Mhm. Ja nie pamiętam tych dystryktów, ale w tym drogim dystrykcie, tam cena metra kwadratowego za nieruchomość to chyba jest 25 000 euro. Metr kwadratowy? Tak. W miejscu, w którym ja osobiście nigdy w życiu nie chciałbym mieszkać. No. Nie, bo tam jest jakiś masakryczny wskaźnik w Paryżu związany z ilością napadów. A w Gdańsku za 30 000 złotych za metr kwadratowy to kupisz już bardzo dobrej lokalizacji. Bardzo dobrej lokalizacji, tak. No i też co słyszałem ostatnio, bo tam się trochę zacząłem czytać na temat rynku nieruchomości w Korei Południowej. No to wyobraź sobie, że w Korei 60-metrowe mieszkanie gdzieś tam w jakiejś takiej dzielnicy, nie w samym centrum, ale takiej przyległej do centrum, kosztuje 10 milionów euro. To jest podobnie w Singapurze zresztą, jak byliśmy rok temu, no to tam widzieliśmy, jakie ceny, rozmawialiśmy Ceny z są ludźmi. kosmiczne. Ceny są kosmiczne, także myślę, że no, niestety nie chcę tego mówić, ale chyba jeszcze dużo przed nami. Dużo przed nami. Tak. Zmieńmy na chwilę temat. Porozmawiajmy o tym, o czym mieliśmy już rozmawiać od dłuższego czasu, bo zapowiadaliśmy, że porozmawiamy o tym, a ciągle nie było do tego okazji i to jest, myślę, dobry moment. Porozmawiajmy o Telegramie. Aplikacji, nie Telegram. Tak, o aplikacji Tak. Telegram. Otóż mówiliśmy już o tym, że faktycznie z jednej strony wszyscy uważają, że Telegram jest bezpieczny. Tak. Ale dlaczego tak uważają? No bo mówią, firma jest zlokalizowana w Emiratach Arabskich, nie współpracuje z żadnym aparatem państwowym, nie udostępnia żadnych informacji. No to jest jedna strona medalu. Tak. Ale jak popatrzymy sobie na to tak technicznie, to okazuje się, że po pierwsze, to czy udostępnia, czy nie, to nie wiemy. Nie wiemy. Jeśli udostępnia, to nie wiemy komu. Tak, nie wiemy komu. Po drugie, faktycznie ma dostęp do wszystkich naszych komunikatów. Chyba że włączymy, co nie jest takie proste, ten szyfrowany czat, ale normalnie ma dostęp do wszystkich naszych komunikatów. A do tego, i to jest moim zdaniem rzecz, której ja na przykład do końca nie wiedziałem, zbiera niesamowitą ilość informacji na temat nas samych i tego, kiedy i jak używamy Telegramu. Lokalizację, wszelkiego rodzaju informacje, kiedy używamy, kto jest blisko nas. Te wszystkie rzeczy. No, big data, jakich tak. mamy znajomych. To jest po prostu piszemy. strasznie dużo tych metadanych. Tak, tych tak, danych, tak. bo Signal, to jest konkurent, szyfruje, nie przechowuje naszych tekstów w postaci otwartego tekstu. Czyli nawet jeżeli przyjdą służby, to dostaną nic nie dające ciągi znaków, Tak. bo nie da się tego odszyfrować. Nie mając klucza odbiorcy albo nadawcy. Ale oprócz tego trzeba pamiętać, że Signal przechowuje też pewne metadane. Na przykład to, jakie konto ma e-mail. Kiedy zostało utworzone. Kiedy była rozmowa? Nie. Nie? Już nie. To tego też nie? już jest, że O, proszę. z tego, co słyszałem, to właśnie to mnie zaskoczyło. Signal ma najmniejszą ilość metadanych. Oni są w stanie powiedzieć tylko, kiedy konto zostało założone i jaki jest e-mail. Koniec. Okej. Natomiast WhatsApp, który też ma szyfrowanie, też ma niedostępne te treści na swoich serwerach, tego się nie da, nawet jak ktoś przejmie te serwery, to nic z tym nie zrobi. Ale przechowuje już bardzo dużo metadanych. No, to- Kiedy się logowałeś, kiedy odczytałeś, do To kogo już meta, pisałeś i nie? tak To dalej. oni Tak. powiązują to z kontem na Facebooku, z Instagramem, wszystko mają razem skupione. No ale okazuje się, że właśnie jednak te dane są bardziej bezpieczne na WhatsAppie niż na Telegramie, no bo na Telegram niby nie współpracuje, ale ma co przekazać, Tak. bo wszystkie nasze rozmowy może przekazać, a WhatsApp współpracuje, ale nie bardzo ma co przekazać. Tak. Nie bardzo, ponieważ nie wie, co tam piszemy, więc uwaga do wszystkich, rozważcie to, czy na pewno chcecie używać Telegramu, czy Telegram jest najlepszą opcją do tego, żeby komunikować się. Nie chodzi o to, że mamy coś do ukrycia, ale choćby po to, żeby zachować swoją prywatność. No bo umówmy się, hasło
Ja nie mam nic do ukrycia i nie boję Nie, się, że ktoś nas Po podsłucha. prostu triggeruje mnie za każdym razem, Tak, jak to od kogoś jest- to usłyszę, to jest najgorsze, co może ktoś powiedzieć. To jest- powiem, słuchaj, otwórz sobie w sypialni, rozłóż te zasłony, pokazuj, no przecież to nie masz nic do ukrycia, pokazuj się tam, jak chodzisz na klasę. No przecież co ci przeszkadza? Przecież to samo. No tak? Znaczy, nie wiem, czy to nie, samo. No rozumiesz, ale czym to się różni? No przecież nic nie masz do ukrycia. Ja się zgadzam. Rozumiesz. To prawda, nie mamy nic do ukrycia, jeżeli postępujemy zgodnie z prawem, ale z drugiej strony pamiętajmy, rząd czasami chciałby nami manipulować. Na przykład jak ja będę chciał pójść na protest przeciwko rządowi, to nie chciałbym, żebym następnego dnia miał zablokowane karty kredytowe albo nie miał środków do życia. tak. Więc to jest jeden z elementów tego, nie mam nic do ukrycia, więc się nie boję. No ale tak dla higieny myślę, że każdy powinien sobie samemu odpowiedzieć na pytanie, czy chce, żeby ktoś czytał, o czym pisze z innymi osobami. No myślę, że wiesz, no, kiedyś nie było takich problemów w sumie, nie? Nikt się nad tym nie zastanawiał. No przecież na gadu-gadu każdy korzystał z gadu-gadu i myślę, że Nie takie rzeczy tam się nie pisało. takie rzeczy się tam pisało i po prostu nikt nad tym nie myślał. No ale żyjemy w czasach, w jakich żyjemy. Naprawdę trzeba zwracać uwagę na to, gdzie zostawiamy jakie informacje w internecie, kto ma do nich dostęp, bo naprawdę kiedyś to może się na nas mocno zemścić. Tak, ja muszę powiedzieć, że faktycznie dopiero po przeczytaniu kilku książek gorąco polecam między innymi Hello World. To jest książka napisana przez panią profesor matematyki, która opisuje, jak naszym światem, naszym życiem rządzą algorytmy. Popularno-naukowa książka, naprawdę fajnie się to czyta, nie trzeba mieć żadnej wiedzy, bardzo ciekawe historie. Polecam, żeby ją przeczytać, bo to, co tam się dowiemy, to pokazuje nam po pierwsze, jak wcale nie unikalni jesteśmy. Wcale nie jesteśmy tacy wyjątkowi, jak lubimy o sobie myśleć. Po drugie, jak łatwo nami manipulować. Jak prosto. tak. To my myślimy, że jesteśmy odporni na reklamę. Wszyscy, którzy robią reklamę, chcą, żebyśmy tak myśleli. Tak. No właśnie, a propos tego, bo wczoraj widziałem na ten temat materiał, na temat przekazów podprogowych. I było właśnie kilka takich było ciekawostek i jedna z takich ciekawostek, które mnie mocno zaskoczyła, było to, że zrobili badanie w sklepach ze sprzedażą wina. Ten sam sklep w jednym tygodniu puszczali muzykę włoską, a w następnym tygodniu puszczali muzykę niemiecką. Co się okazało, że w momencie, kiedy puszczali muzykę włoską, Więcej wina szło. 70% wina sprzedanego to były wino włoskie. Jak zaczęli puszczać muzykę niemiecką, 70% wina sprzedawanego to były produkty niemieckie. Ludzie nie mają o tym pojęcia, bo oni wchodzą po prostu podświadomie, tak? Bo to trzeba zdać sobie sprawę, że mamy dwa poziomy świadomości. No, świadomy taki, którym odbieramy wszystko, co się dzieje, i drugi to jest podświadomy, który zbiera informacje za nas, analizujemy w ogóle tego I nie emocje przetwarzamy. często. I emocje. No i to jest, jak kierujemy samochodem, to też nie myślimy nad tym, co robimy. Podświadomość sama za nas to robi, rozpoznaje to, co się dzieje na ulicach. No i wchodząc do takiego sklepu, nam się wydaje, że to jest wszystko jakiś chaos albo ładne kolorki, coś. To wszystko o to chodzi, żeby nas zmusić do kupienia jakichś produktów, tak? Jak wchodzimy do sklepu, zwróćcie uwagę, że czasem czujecie smak świeżego pieczywa. Tak, no to A rozpylane jest. świeże pieczywo jest na drugim końcu sklepu. No. I ty musisz przejść przez cały sklep do działu, w międzyczasie zaczepić cię 100 reklam, podchodzić do kasy i jeszcze coś kupić przy kasie, bo tu zawsze przy kasie ten batonik czy coś ci wpada w oko. Także my nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, na ile... Tu też jeszcze był jeden fajny eksperyment, że to robił jakiś taki mentalista, który wziął kobietę do sklepu, kilkupiętrowy sklep z zabawkami. Poszedł z nią do sklepu i ona miała sobie wybrać, najpierw poszła sama, wybrała sobie zabawkę, a on później z nią poszedł i z tego całego sklepu wybrał zabawkę, którą ona wybrała. Jak to zrobił? To była zabawka, w ogóle sklep był cały, bardzo duży, tak? I ona chodziła, wybierała i wybrała sobie żyrafę. Później jeszcze a propos tej żyrafy coś powiem, tak? Ale wybrała sobie żyrafę taką zabawkową. I ona myślała, jak to możliwe? No ale jak zaczęła chodzić z nim po tym sklepie, to on jej pokazywał, co się działo. Były plakaty z żyrafami, to był jakiś, jak skóra żyrafy gdzieś tam, a przed samym wejściem do sklepu była 5-metrowa żyrafa. I ona nawet tego nie pamiętała. Weszła do tego sklepu, chodziła po tym sklepie, wyszła, kupiła żyrafę, wyszła na zewnątrz, patrzy, a tu żyrafa stoi. To przypomnę taki film Illusion chyba, tak? Iluzja? Taki polski tytuł był. I on ma nawet drugą część, chyba nawet trzecią. Kojarzę, tak. Jest taki film. Polecam. Nie wiem, jaki jest polski tytuł. Zobaczcie. Mam nadzieję, że teraz tu się pojawi ten tytuł tego filmu. Proszę.
Obejrzyjcie sobie sam początek. To jest dobry przykład tego, w jaki sposób możemy być manipulowani. No, ja uległem manipulacji, nie będę ukrywał. Bardzo sprytna rzecz, od razu nastraja ciekawie do całego filmu, ale faktycznie przekazy podprogowe, to nie chodzi o te klatki, które mrugają między... Nie, to nie o to chodzi. Tu chodzi o te ukryte komunikaty, które mają nas odpowiednio, to się teraz często mówi, neuroprogramowanie i to takie właśnie wpływanie na nas w sposób nieświadomy. To jest możliwe, to naprawdę działa. I trzeba mieć świadomość, że te duże firmy wykorzystują to cały czas. Jak mamy na przykład... Czasami nawet nie jest to celowe. Tak. Prosty przykład. Zachęcam każdego, kto niech sobie wybierze temat jakiegoś filmu. Przykład. Bieganie. Ja nigdy nie oglądałem filmu o bieganiu na YouTubie. Włączcie sobie jeden film. Znajdźcie jakiś film o bieganiu. Na pewno zobaczycie filmy o bieganiu i to będą filmy dla początkujących biegaczy. Tylko takie zobaczymy. Obejrzyjcie sobie 1, 2, 3 i zaczniecie, na przykład będzie jak przebiec 1 kilometr. Tak będzie. Potem, tutaj bieganie, 20 minut biegu dziennie jest potrzebne, a tu 30 minut. Im więcej będziecie tych filmów oglądać, to skończycie na tym, o filmach, w których gościu mówi 2 tygodnie biegu to jest to najlepsze, co możesz robić. Coraz bardziej będzie ekstremalne i jeszcze ekstremalne, każda dziedzina filmu. Dlaczego? No bo algorytm mówi, skoro obejrzałeś o godzinnym bieganiu, to może zainteresuje Cię 1,5 godziny biegania. Tak. Nie zainteresuje Cię pół godziny biegania, bo to jest słabsze, nie? Gościu, który o wspinaniu się na budynki. Na początku będziesz oglądał te takie, wspiął się na dach, wspiął się na dom, wspiął się na garaż, a potem zaczniesz oglądać tych, którzy wspinają się bez zabezpieczeń na drapacze chmur. Coraz większe ekstremum, no bo to nas pobudza coraz jeszcze bardziej przyciąga. To nikt tym nie steruje. Tym steruje po prostu algorytm. Tak. I w międzyczasie jeszcze dostaniesz 5 filmików, jakie buty są najlepsze do biegania. A to nie, myślę, że 50. Tak, 50, jakie buty są najlepsze do biegania, gdzie kupić najlepsze buty do biegania, jakie marki najlepsze buty do biegania. I to jest ogólnie, no właśnie o to chodzi. No, nowoczesny marketing na tym polega, że... A my chcemy dotrzeć z naszymi filmami, z informacją o Kandze do jak największej ilości osób, dlatego zasubskrybujcie ten filmik, kliknijcie w dzwoneczek, łapka w górę, napiszcie jakiś komentarz, byle więcej niż 8 słów. To na pewno pomoże nam z zasięgami, bo my widzimy, jak bardzo algorytm obcina nam nasze zasięgi, bo my nie kraczemy, czyli nie mamy tych zagłuszaczy naszych słów, tylko mówimy, co myślimy i mówimy, jak jest, bo uważamy, że trzeba mówić wprost o niektórych sprawach. Dokładnie tak. Także słuchajcie, no, na ostatnim kwadransie prosiliśmy Was o subskrypcję. Bardzo fajnie to zadziałało, także jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. No, mamy nadzieję, że teraz też po tym materiale zobaczymy jakiś tam mały wzrościk. No, będzie bardzo dużo ciekawych treści w najbliższym czasie. Będziemy też na kilku konferencjach, także też z tego będą jakieś materiały wideo. No, myślę, że jak nie przyciśniecie przycisku subskrybuj i dzwoneczka, to ominie Was bardzo dużo ciekawych rzeczy. Karma wraca. Okej, Kamil, przejdźmy do najbardziej kaloryczna część naszego programu, oczywiście fakty autentyczne. Fakty autentyczne. No to ja mam taki fakt, już związany w sumie, no nie był związany, ja powiedziałem o tej żyrafie, no to też już tutaj pociągnę temat dalej, no to powiem tak, tego co brakuje ludziom, którzy są bardzo zajęci, no mi szczególnie brakuje, no bo wolałbym dużo mniej spać i nie odczuwać zmęczenia, no ale niestety spać trzeba, no ale mamy takie zwierzę jak żyrafa, która mimo tego, że jest taka duża, i tu mogę 2 fakty nawet powiedzieć o żyrafie, bo drugi pamiętam, wcześniej pamiętałem, no ale dobra, no to o żyrafie fakt jest taki, że żyrafa potrzebuje bardzo mało snu do spania. Są żyrafy, które potrzebują dziennie 10 minut snu. Średni czas spania żyraf to jest około 2 godzin dziennie. Totalnie w przeciwieństwie do na przykład kotów, które pewnie śpią 20 godzin dziennie, tak, a 4 tylko nie śpią, a w tych 4 to aż szkoda gadać. No i drugi fakt o żyrafie jest taki związany z tym, może nie związany z tym, że pamiętajcie, żyrafy mało śpią i potrzebują mało snu. Drugi fakt jest taki, że żyrafa ma tyle kręgów co człowiek. Tylko są takie długie. Tak. O kurczę. Teraz to jest ciekawostka. No proszę. No to teraz u Ciebie. Mój fakt jest może mniej niezwykły, ale prosty do sprawdzenia i jestem ciekaw, ilu z Was po obejrzeniu tego filmu dokona testu.
Wiesz, że cytryna pływa, a limonka tonie? O! Proszę! Czekaj, czy to jest... Taki fakt. Dajcie znać, czy sprawdziliście sami. Bardzo mnie to interesuje. Czekaj, to ja mam jeszcze taki, że to zaraz wszyscy będą sprawdzać. I nie będą musieli iść Nie do możesz kuchni. się polizać Nie po łokciu. możesz się polizać po łokciu. Sprawdźcie to. Ciekawe, ile osób teraz liże łokieć. No nikt, bo nie można. Ile osób sprawdza. No tak. Okej, słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo za dzisiejsze, Tak. za to, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszamy do naszych wcześniejszych filmów. No i oczywiście do tych, które są przed nami, czyli w najbliższy wtorek, godzina 9:30, telewizja śniadaniowa o kryptowalutach i nie tylko. Jedyna taka telewizja w Polsce. Widzimy już pewnych naśladowców za granicą. Cieszymy się bardzo, lubimy być trendsetterami, ale Was zapraszamy na wyjątkową audycję Kwadrans z Kangą, każdy wtorek, godzina 9:30. Tak jest. No i cóż więcej możemy powiedzieć. Dziękuję Ci bardzo, Łukasz, za dzisiejsze spotkanie. Zawsze się super rozmawia. Dziękuję. I widzimy się w najbliższym czasie. Cześć. Cześć.